Cześć, witajcie. Chciałem Was zaprosić do obejrzenia mojej wideorelacji z budowy deski sztorcowej. Tym razem to nie będzie taka prosta deska. Deska będzie bardziej skomplikowana, trudniejsza do wykonania, ale przez to także ciekawsza. Przy budowie deski użyjemy 4 gatunków drewna. Użyjemy dębu, sosny, zobaczycie do czego ta sosna będzie nam potrzebna, klonu kanadyjskiego i bardzo ciekawego drewna amarantowego, tak zwanego Purple Heart. Drewno jest fioletowe, zobaczycie jak się z nim pracuje. Na zachętę pokażę Wam jak będzie wyglądał jeden element takiej deski, to będzie coś takiego. Myślę, że to wideo będzie składało się z 3 części, ponieważ jak wspomniałem na początku, deska będzie skomplikowana i relacja też będzie dosyć długa. No i tak, mam nadzieję, że komuś się przyda to wideo, że czegoś może się dowiecie, może ktoś będzie chciał zrobić taką deskę i ta wideorelacja będzie dla niego pomocna. Także zapraszam do oglądania. Przeszlifowałem sobie trochę ten klon kanadyjski, ale tak wstępnie, żeby był płaski na piłę. No i teraz muszę mieć, wiadomo, jedną krawędź prostą, żeby pociąć go na 3 kawałeczki. No ale jak widzicie nie mam wyrówniarki, więc jak ja sobie z tym radzę na razie? Albo biorę, montuję tu do przykładnicy stalowy profil gruby, w zależności od deski, albo mam taki chyba 3-metrowy, mam taki 6-metrowy. Mam też taką ze sklejki prowadnicę, którą sobie zrobiłem, gdy robiłem długi, rozkładany stół, bodajże 3 metry na metr z jesionu, ze stalowymi nogami. Nogi też były u mnie robione, ze stali precyzyjnej. No i pokażę Wam oba te sposoby. Może kogoś to zainspiruje do poradzenia sobie z tym problemem bez wyrówniarki. Chyba ruszyłem telefonem.
tak w skrócie może jak to działa. Znaczy każdy się domyśla pewnie, ale krótko o tym opowiem. To jest takie sanki zrobione ze sklejki. To mamy kawałek dla bezpieczeństwa i do łapania jesionu. Tu jest sklejka, tu jest sklejona do połowy. No i tu jest sklejona, możecie zobaczyć. O. Są 3 takie łapy. Bardzo fajne. Polecam. I jak ktoś będzie zainteresowany, to mogę w komentarzach napisać, gdzie kupić te elementy. No i teraz tak. Tą sklejkę kupiłem w Leroy Merlin. To jest sklejka chyba... Zaraz sprawdzę. Czekajcie, gdzie mam miarkę. Sprawdźmy. Dobra, okej. To jest sklejka. No, to była chyba 18. Później ją zjechałem do 16. I razem to ma, tak sprawdzić, no 31 mm. No i teraz tak, odłożę. Teraz tak, jak to działa? Tu sobie postawiam jedną taki roller, taką kobyłkę z rollerem, którego używam też do cięcia stali na tej pile. I drugą, która tam jest schowana z drugiej strony, tak? Czyli wtedy, jak mam tu postawione i z tyłu, to sobie normalnie, zobaczcie, teraz nie będę do końca wyjeżdżał, ale mogę sobie to bez problemu do końca wysuwać. O, tam już uderzyłem w bramę. Bez problemu sobie tym jeżdżę. I teraz tak, kładę sobie na przykład, zobaczcie, weźmy ten klon. Oj, uwaga. Kładę sobie na przykład tutaj. No ten klon jest krótki, bo to zrobię do dłuższych desek. To możecie sobie normalnie regulować, skracać, wydłużać. Każdą deskę później tym złapiecie. I sobie robicie, jeszcze raz może dalej. Robicie sobie tak. Pyk. Nie ma siły, żeby to ruszyć. Zobaczcie, tu już nie mogę ruszyć, a jest tylko tym jednym. Tu drugie. No, tu jest za bardzo podkręcone. No to powinienem, zobaczcie, to jak od razu pokażę, jak się to reguluje. Tu sobie, tylko jedną ręką, wiecie, jest mi ciężko. Tu sobie podkręcacie. No i macie od razu krótszą trochę tą gumę. O, pyk, pyk i już. I to nie ma szans, żeby wam się ruszyło. Tak? I odsuwacie sobie do krawędzi tutaj tych sanek i piła wam tnie przy krawędzi. Zobaczcie, tutaj wam tnie przy krawędzi tą deskę. I teraz tak, co jeszcze tu jest ważne? To sobie zdejmiemy. O, pyk. Pyk, podnosicie, deska, proszę, jeść, tak? Ale odsuwamy to, położymy na razie tu. I teraz jeszcze, co tu jest ważne? Ważne jest, żeby to w miarę lekko chodziło po tej pile DeWalta, ale wiecie, żeby nie było żadnych luzów. I jak ja sobie z tym poradziłem? Nie mogę użyć drewna. No bo wiecie, drewno, dzisiaj jest wilgotność taka, będzie ok, jutro będzie bardziej wilgotnie, w powietrzu będzie wilgoć i już nie ruszę tym, a będzie suchy dzień i już to będzie wszystko latało. Więc ja sobie zrobiłem, nie wiem czy to podniosę, to jest, słuchajcie, bardzo ciężkie. O, położę to tak. Ja tu mam prowadnicę zrobioną z aluminium.
Kupiłem taką szynę bardzo długą. Niestety no już dłuższej nie było. Tu jest łączenie, ale tu jest wszystko cacy. Tu jest w razie czego, żeby dalej jeszcze, żeby się ta prowadnica była dłuższa niż ta sklejka. I słuchajcie, jak sobie z tym poradziłem. To jeszcze raz muszę wziąć. W ogóle tą zmierzę, ile to ma długości ta prowadnica. Bo ja ją zrobiłem po co? Po to, żeby zrobić stół właśnie 3-metrowy. Tu czekajcie, bo... O, chwilę. Ktoś pożyczył miarkę ode mnie i zaciął ją. Dobra. I teraz tak. To wszystko, zobaczcie, ma 3,5 metra. Więc ja sobie tutaj deski, jak chcę, 3-metrowe, 3 z kawałkiem tnę i mam idealnie równo. I ja je później kleję, tak, na blaty. I nie ma problemu. Jak sobie z tym poradziłem? Kupiłem taką listwę, też jak ktoś będzie chciał, to jeszcze poszukam w historii. Kupiłem ją na Allegro, w takiej profesjonalnej firmie zajmującej się metalami. I teraz jak ja zrobiłem, żeby to idealnie pasowało do tego rowka? A więc, jak wiecie, a może niektórzy nie wiedzą, w tej grubościówce noże są oryginalne, tragiczne. No są poniżej w ogóle, tak, przyjmowane jakiejś takiej twardości HSS. Kupicie sobie tą grubościówkę, poróbcie trochę i jak zobaczycie, że już jest lipa, głośna, tempa, to wymieńcie od razu na noże, które też Wam mogę w opisie czy w komentarzu napisać. Noże 2 razy cichsze, ostre, idzie wszystko jak masło. I teraz tak, ja zamówiłem te noże, bez żadnych przeróbek je zakładacie tutaj. I ja to aluminium jechałem na tej grubościówce normalnie. I sobie powolutku zbierałem bardzo powoli. Wsadzałem tutaj, żeby idealnie to chodziło, tak? Bez żadnych luzów. Bo wiedziałem, że po prostu jeżeli przykręcę później to aluminium, to jeżeli raz to ustawię, już to będzie wszystko ok. Tu mam, zobaczcie, MDF taki, z takimi rowkami. No sobie wyciąłem normalnie, wiecie, na pile przejechałem i tu wkładałem, to chyba nawet leżało na spodzie tej grubościówki tutaj, tu i wkładałem, ten MDF był przyczepiony tu do blatu i grubościówka ciągnęła ten pasek z aluminium, frezowała go, tak, zbierała. I jakby ten MDF, ten z tymi rowkami był taką prowadnicą, żeby on był zawsze pionowy, ten płaskownik aluminiowy. Rzeczywiście jest później problem, bo przy samym przykręcaniu, żeby, wiecie, ciężko to zrobić. Nie ukrywam, że później ciężko to wypozycjonować, bo gdzieś się ułamek milimetra przesunie, już ciężko idzie. Ale jak Wam się to uda, to jest super sprawa, bo nie utniecie na takiej małej zabawkowej pile idealnie deski 2-3 metry, tak? A dzięki temu przyczepiam, tnę i kleję. I jest ok. Jak już wymienicie sobie te noże, to też fajnie, jakbyście tu sobie rozwiercili te nity oryginalne, przykręcili tak śrubami jak ja. O, położycie sobie tutaj poziomicę, wypoziomujecie te blaty, ten zdawczy, odbiorczy. Macie, no mały taki snipe może być na początku, ale nie ma wtedy już tragedii, bo normalnie obejrzałem wszystkie filmy, cuda można robić z tą grubościówką. Ono i tak takiego snajpa czasem wcina, czasem nie. Możecie tu docinać, możecie tu, przepraszam, dociskać. Tutaj próbowałem wcześniej długie jakieś prowadnice, jakieś, wiecie, pewnie każdy z Was próbował na początku. No jakieś, no nie mam tam akurat. Bo chyba w ogóle na początku to część tej sklejki była właśnie zrobiona jako blat do tej grubościówki. I tak robiła snajpa strażnego, czyli wcinała na początku, tak? Teraz jest już dużo mniej. Czasem robi, czasem nie, ale przede wszystkim łatwo go wciąga materiał po tych blatach. I to polecam każdemu zrobić. Pół godziny zabawy. Prosta rzecz, a jest dużo lepiej.
Dobra, wynoszę to, bo uciąłem tego klona. Wynoszę i tnę dalej, żeby wreszcie coś się zaczęło dziać i żebyśmy mieli wreszcie fajną deskę sztorcową.
Co my teraz mamy tutaj? Mamy tak. 6 kawałków dębu o szerokości, tu sobie zapisałem, 60 mm. Tu mamy 3 kawałki takiej samej szerokości Purple Heart. Mamy 6 kawałków sosny, też takiej szerokości. 6 kawałków klonu, też takiej szerokości. 3 kawałki Purple Heart szersze, bo 79-80 mm. I 6 kawałków klonu, też takich szerszych jak ten Purple Heart. No i pewnie ci, co już śledzą sobie czasem na YouTubie różne deski sztorcowe, głównie ze Stanów, to już się pewnie domyślają, co to będzie za deska. No dobra. Teraz zrobimy tak. Ja się jeszcze muszę zastanowić, bo ten klon tu mam, widzę, że momentami takie niefajne, ciemne miejsca. No i słuchajcie, muszę się zastanowić, czy jeszcze ciąć, bo mam tu jeszcze tego klonu kanadyjskiego. Jeszcze tam cała decha jest. Więc się muszę zastanowić, czy zaryzykować i sztorcowo mogą mi przeszkadzać te kawałeczki, czy utnę nowe. Dajcie mi chwilę, muszę się zastanowić. Tu też dąb, no nie jest najpiękniejszy. To jest dąb czerwony. Tu widać, że jest deska lekko pęknięta. Ale postaramy się zrobić to tak, żeby akurat to pęknięcie wyleciało jako odpad, bo odpadu będziemy mieć dużo, nie ma co ukrywać, że pewnie około połowy tego materiału to pójdzie na śmieci z tej deski sztorcowej. No ale jak ktoś robi deski sztorcowe, szczególnie jakieś fikuśne wzory, no to zdaje sobie sprawę, że często w deskach sztorcowych, dlatego też między innymi z tego powodu ich koszt jest trochę wyższy, bo no dużo mamy odpadu, którego raczej już później nie wykorzystamy. No ale taki jest ich urok i trzeba się z tym liczyć, żeby mieć później fajny efekt. No dobra, ja się zastanowię, co z tym klonem i weźmiemy się do klejenia. Ale może od razu powiem, jakie to będzie klejenie. Musimy zrobić takie 3 zestawy. Te szerokie na razie pomijamy. Zrobimy takie 3 zestawy, które będą wyglądały tak. Będzie tak. W środku będzie Purple Heart, czyli fioletowe serce albo amarant. Po bokach tego będą 2 cienkie paski klonu kanadyjskiego. Później będziemy mieć dąb czerwony lub coś innego sobie możecie użyć. Później będą znowu nie będzie. Później będą 2 kawałki sosny. Jako taka podstawa. Sosna całkiem. Tu może być cokolwiek, co macie. To będzie wszystko do wyrzucenia, ta sosna. Czyli to, co po bokach. Chociaż czekajcie, sprawdzę, bo mam tu gdzieś kartkę z projektem. Czy to będzie tak? Tak. No. Więc będziemy robić takie kanapki. O. Coś takiego. I potem, jak już to skleimy, to przetniemy to wzdłuż na pół. No ale to zobaczycie w trakcie klejenia. No dobra. Ja jeszcze raz zastanowię się, co z tym i bierzemy się za klejenie.
Dobra, postanowiłem uciąć kawałek tego klonu jeszcze, żeby jednak pozbyć się tych plamek z tamtych desek. No ale zobaczcie, przeciągnąłem przez grubościówkę i na kolejnej znowu wychodzi. Tutaj i tutaj i tutaj. Deska widać, że już taka jest w środku. Niestety to było ostatnio na składzie, także nie miałem wyboru, chociaż tu nie bardzo było widać. No dobra, zrobimy tak, że chyba muszę tą lepszą część jeszcze uciąć, bo szkoda mi popsuć deski sztorcowej całej przez jakieś plamki na tym klonie. No jak widzicie, kolejne deski są tylko gorsze, więc po prostu wybiorę z tych pierwszych najlepsze, jakie mogę. Nie bardzo poprawiłem. Coś tam trochę dorobiłem tego klonu, ale generalnie deska jest słaba i mogę całą pociąć, a i tak będę miał te plamy, więc trudno, musi tak być. Więc mamy tu klon. Robimy teraz te kanapki. Robimy tak. Klon. Purple Heart. Znowu klon. Po bokach damy będzie dąb. I sosna. I robimy 3 takie kanapki. Słuchajcie, długo patrzyłem, czy muszą być koniecznie jakieś takie wymiary, jakie mam tu zanotowane, ale zrobiłem symulację na komputerze i okazuje się, że nie. Ważne jest, żeby wszystkie kawałki, nieważne czy macie te wąskie czy te szerokie, żeby były wszystkie jednakowej grubości. Żebyście później z tego przy cięciu na pół i później jak dokleimy jeszcze te szerokie, żebyśmy mogli idealny kwadrat wyciąć i żeby później się ładnie zgrywało. Ok, robię małą wcinkę. Mówiąc o tym, że wszystkie kawałki muszą mieć jednakową grubość, chodziło mi o to, że klony muszą mieć jednakową grubość i Purple Heart muszą mieć jednakową grubość. Klony i Purple Heart nie muszą mieć tej samej grubości względem siebie, ale chodzi o to, żeby jasne kawałki miały tę samą grubość, Purple tę samą. Możecie sobie zrobić grubsze lub cieńsze, ale ważne, żeby właśnie ta grubość była jednakowa, żebyście później mogli sobie wyciąć fajny, symetryczny element do tej deski. Wracam do montażu.
Mam już te 3 plastry sklejone. No, popełniłem błąd, bo na końcu, szczególnie ta jedna, jest trochę za bardzo mocno ją ścisnąłem. Mimo że pamiętałem trochę o tym i myślałem i starałem się lekko, to jednak za mocno, więc na końcach, słuchajcie, musicie no, dać mniej siły. W ogóle nie możecie ich dociągać na siłę. No ale ja trochę przesadziłem, tak czy siak, jest mój błąd. Uciąłem sobie tu na ukośnicy. No i teraz mamy tu, zobaczmy ile. Przepraszam, tu sobie zresetujemy. Mniej więcej. Mamy tu 80. O. I musimy ją uciąć tutaj w połowie, tak? Czyli to musimy uciąć na pół. Mamy tu 60 mm. Tarczę mamy Freuda, która ma szerokość 2,8, czyli przyjmijmy 3. Czyli co ile musimy na pół 30 minus 1,5 mm 28,5 musimy ustawić piłę i tniemy to teraz o tak. Więc działamy. Tniemy jeszcze sobie po nastawieniu piły jakiś kawałek z tych tutaj ścinków, żebyśmy mieli pewność 28,5. Jak widzieliście, sprawdziłem sobie jeszcze, czy na pewno tarczę mam pod kątem 90 stopni, ale coś wam chcę powiedzieć jeszcze odnośnie tych kątomierzy. Jeżeli jesteście przed zakupem takiego kątomierza i pewnie zastanawiacie się, czy kupić CMT, czy może tego Holzkrafta. Kupiłem oba i ten Holzkraft to jest w tej samej fabryce, co ten CMT, a Holzkraft jest dużo tańszy. Tak samo mierzy, jest taka sama naklejka, jest, słuchajcie, tej samej nawet marki bateria razem z zestawem. Ja tu mam już inną, ale tu była taka, gdzieś tu leży, była inna bateria i w CMT i w tym Holzkrafcie jest ta sama bateria. Ten sam plastik w opakowaniu, tylko tekturka z nadrukiem się różni, a cena jest chyba z połowy tańsza, więc to jest to samo urządzenie, tylko w innym kolorze.
Dobra, teraz skleimy te kanapki z szerokim plastrem klonu i Purple Heart i zobaczymy, co dalej z tego wyjdzie. Więc tak, bierzemy sobie ten nasz kawałek, w środek damy klon Purple Heart i znowu damy klon i ten sklejony kawałek. Damy klon. Ten nasz kawałek. O. I znowu. Mamy kolejny dzień. Zobaczymy, jak nam się to skleiło, czy się skleiło, jak to wygląda i będziemy to ucinać ukośnicą, wyrównywać i wycinać już kwadraty z tych trzech naszych składek. No, bierzemy się do roboty. Zobaczcie, nawoskowałem te ściski i nic się nie przykleiło. Tu jest mały ten, ale paznokciem schodzi, czyste. Ten rano rozkleiłem, znaczy zdjąłem. Też jest delikatna plamka, nic się nie przykleiło.
No dobra. Myślę, że już czas zakończyć tę część. Potrwa już chyba około 40 minut. Ale podsumujmy, co udało nam się zrobić. Mamy już to sklejone, przygotowane do cięcia pod kątem 45 stopni. W następnej części postaramy się to już skleić i zrobić naszą deskę. Jeszcze nie finalnie, ale już będzie widać efekt. No i co więcej, zapraszam Was do oglądania drugiej części. Jeżeli Wam się podobało, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. Będę starał się wrzucać kolejne jakieś ciekawe materiały. Jeżeli macie pytania, sugestie, to piszcie w komentarzach. Postaram się na wszystkie odpowiedzieć. No i co, wszystkiego dobrego. Widzimy się w kolejnym filmie.